Cześć, nazywam się Rafał Liwerski, jestem JavaScript developerem. Dzisiaj chciałbym Wam coś powiedzieć o Reakcie i co właściwie można zrobić w tym frameworku. Zapraszam. Dzień dobry Państwu. Nazywam się Monika Rataj i witam Państwa na spotkaniu z cyklu IT Academia JLabs. Są to cykliczne, bezpłatne spotkania, które prowadzimy raz w miesiącu w Warszawie i raz w miesiącu w Krakowie. Dzisiaj mamy 2 prelegentów i 2 tematy. Zapraszam Państwa do zapoznania się z pierwszym tematem. Rafał Liwierski opowie nam o Reakcie. Dzień dobry, mam nadzieję, że wszyscy słyszą mnie wyraźnie. Tutaj pozwolę sobie poprawić koleżankę, Rafał Liwerski. Przepraszam. Ale nic się nie dzieje, to częsta pomyłka. I chciałbym dzisiaj trochę porozmawiać na temat Reacta z Wami, jak w ogóle można byłoby zacząć pracę z tym frameworkiem. Nie wiem, czy ktoś coś więcej robił w Reakcie na sali, czy w ogóle zetknęliście się z ECMAScript 6. Dzisiaj mniej więcej poruszymy takie tematy. Natomiast co miałem na myśli jakby przygotowując tą prezentację, to jest coś takiego, żebyśmy w tym dość krótkim czasie byli w stanie jakby poruszyć mniej więcej wszystkie elementy, które wydają mi się dość ważne podczas pracy z Reactem, które pozwolą dać takie podwaliny. Tak naprawdę nie zagłębimy się za bardzo w ten temat. Jeśli ktoś się spodziewał, że zrobimy też jakąś super wielką aplikację, no to nie ma na to czasu. Można byłoby zrobić coś więcej, natomiast mam takie wrażenie, oglądając jakieś kursy w internecie, ewentualnie gdy szkoliłem się sam, że tak naprawdę taka duża ilość rzeczy, którą się robi podczas prezentowania Reacta, bardzo odciąga uwagę, traci się na nią czas i tak naprawdę ten zysk nie jest tak duży, bo tak względnie jeśli ktokolwiek pracował z JavaScriptem, to zrobił już kiedyś taką aplikację typu To-Do, bo to z reguły są tego typu aplikacje, albo biblioteka wypożyczalnia VHS, ale to już chyba trochę oldschoolowe. Więc mam nadzieję, że taka forma przypadnie Wam do gustu i pozwoli Wam trochę wynieść jakby wiedzę z tego. Tylko jeszcze taka jedna uwaga, tutaj mamy niepełną prezentację, tylko taką z PDF-a, jakby mam nadzieję, że wszyscy widzą ją wyraźnie. Jakby coś było nie tak, proszę krzyczeć, jest tutaj na boku otworzona prezentacja z Google Docs, ale w ten sposób będzie nam się łatwiej przełączać między naszą prezentacją i aplikacją i edytorem, w którym będę coś tutaj pisał i starał się wytworzyć. A więc taka szybka agenda, czym właściwie się zajmiemy. Więc zaczniemy od takiego małego wstępu do ECMAScript 6. Nie będziemy pokrywać wszystkiego, bo to temat na osobną prezentację albo na 2. Później zobaczymy sobie, jak działa JSX, powiemy coś o stanach i ogólnie przejdziemy przez kolejne etapy tego, co się dzieje w Reakcie. Nie będziemy się tutaj zagłębiać, natomiast co jest ważne, później wyskoczymy na chwilę z tego Reaktu do Reduxa. Redux to już jest osobna biblioteka, natomiast praktycznie jest zawsze używana jako dodatek do Reacta. Tam Facebook na początku proponował Fluxa, natomiast bardziej przyjął się Redux, jest chyba lepiej przemyślany, dlatego postaramy się dorzucić ją do aplikacji i zobaczyć, co z tego wyjdzie, a na koniec porozmawiamy sobie o ewentualnych jakichś doróbkach i samej strukturze aplikacji, co można byłoby zrobić dalej. Dobrze, więc na początek zadajmy sobie pytanie, czym jest React, a właściwie czym on nie jest, bo bardzo dużo osób zakłada, co wydaje mi się jakby związane z tym, że osoby najpierw zetknęły się z czymś typu Angular, że React to jest biblioteka, która zrobi za nas wszystko. Tak naprawdę mamy tam API do wszystkiego są jakieś obiekty pomocnicze i tak dalej. Coś takiego jak też jQuery. W jQuery było osobne API Ajaxowe, które pozwalało nam obejść wtedy takie dość, powiedzmy, bardziej skomplikowane zapytania, skomplikowane tekstowo. React tego nam nie dostarczy. On skupia się głównie na widoku i to wszystko, czego jakby potrzebujemy więcej, to już jest nasza sprawa. Tak naprawdę React nam daje tutaj dowolność. Ogólnie jeśli zagłębicie się trochę w ten świat Reacta, to zauważycie, że te wszystkie reaktowe jakby dodatki, zabawki, wszystkie takie popularne hasła, które się pojawiają, to w praktyce, gdy zaczniemy to implementować, nawet dzisiaj tak będzie z Reduxem, to z reguły jest jeszcze taka biblioteka przejściówka na zasadzie React Redux, tak? Czyli coś, co skleja te dwie części i w ten sposób w ogóle wychodzi nam działająca aplikacja. Natomiast sam React, co jest ważne, żeby zapamiętać, co zaraz zobaczymy,
składa się z takich dwóch głównych części, React i React DOM. To zaraz zobaczymy sobie po prostu już na przykładzie. No i czego potrzebuje? Potrzebuje właściwie tego, czego wy potrzebujecie. On wam dostarcza to, tak jak mówiliśmy, widok, a reszta to jest już wasza sprawa. Więc jeśli chodzi o w ogóle taką naszą startową konfigurację, to ja tutaj poszedłem na skróty, bo wydaje mi się, że nie byłoby to ciekawe i nie byłoby na to czasu. I skorzystałem z czegoś takiego jak Create React App. To po prostu wypluwa nam taką bardzo prostą konfigurację, która pozwala nam czegoś wystartować. To, co teraz zobaczymy, to tak naprawdę nie jest w żaden sposób aplikacja, która jest tam wykluta. Ona jest bardzo podobna, natomiast zostały takie wprowadzone lekkie zmiany przeze mnie. Bym powiedział, że upraszczające, bo wyrzuciliśmy kilka rzeczy, z których nie będziemy korzystać. A teraz pytanie, czy tu jest coś takiego jak... Teraz? Tylne rzędy widzą wszystkie? Super. No to będzie jeszcze więcej kodu. Dobrze. A więc skoro teraz wszyscy widzą, to zacznijmy sobie się zastanawiać, co właściwie tutaj się dzieje i co właściwie mamy. Tak naprawdę tutaj w tyle biega sobie jeszcze terminal, natomiast on nas nie interesuje za bardzo. Jest zwykła aplikacja Hello World. Tak naprawdę no, nie ma tutaj żadnej magii. Względnie jak się popatrzymy, to wygląda jak coś takiego pseudo-HTML-owego z jakimiś dodatkami. Tak jak mówię, nie mam pojęcia, ile osób na sali w ogóle miała jakąś styczność z ECMAScriptem szóstką i zna jakieś rzeczy. Więc właściwie moglibyśmy sobie zadać pytanie, co tu się właściwie dzieje. Dokładnie. Czy tak naprawdę patrzymy na to i błagamy właściwie, żeby to się udało i tak naprawdę, żeby się odpaliło. No, działać działa, ale tak naprawdę nie za wiele nam to mówi. Więc tak jak już mówiliśmy, to co tutaj widzimy, to jest ECMAScript 6. ECMAScript 6 wprowadza tutaj nam kilka dodatków, których jakby musimy skorzystać. Jesteśmy w stanie nie, ale za chwilę zobaczymy, czemu właściwie one są takie przydatne i upraszczają nam pracę. I tak naprawdę jest jeszcze jeden pliczek, tutaj obok w drzewie można go zobaczyć, który tak naprawdę odpowiada za taką główną konfigurację i osadzenie tej aplikacji w HTML-u, czyli tutaj. Więc teraz tak naprawdę przejdźmy sobie dalej i pomówmy chwilę o tym ES6 i w miarę, mam nadzieję, jak będziemy to tłumaczyć, to co tam się dzieje, stanie się jaśniejsze i zaczniemy dodawać kolejne funkcjonalności. Więc tak naprawdę tutaj na początek zaczynamy od importa. Import jest na pewno znany, albo przynajmniej można skojarzyć z jakichś innych języków. Jest po prostu dostanie się do paczki reaktowej, która sobie tutaj siedzi w Node Modules. Została wcześniej zainstalowana, żebyśmy teraz nie musieli tracić czasu. I dorzuca nam komponenty. Reaktowy, który jest nam potrzebny, czego tak naprawdę nie widzimy w tym momencie, oraz komponent, z którego będziemy tak naprawdę wytwarzać kolejne elementy aplikacji. Kolejne komponenty jakby tworzą nam tą stronę, tak, co jest w jakiś sposób logiczne. I one są nam w ogóle potrzebne, żebyśmy mogli coś zdziałać. Jeśli jest import, to jest także i eksport. W tym przypadku eksport default i tylko takiego będziemy używać na nasze potrzeby, nie potrzebujemy tutaj żadnych dodatkowych elementów. Wyrzucamy tą aplikację głównie po to, żebyśmy później w łatwy sposób w tym indeksie mogli ją zaimportować i zagnieździć w naszym React DOMie. Czyli to jest ten React DOM, o którym mówiliśmy na początku, że React dzieli się na te dwie części. Zostało to zrobione w takim celu, żeby było łatwiej utrzymać kod. Stwierdzono, że jakby trzymanie wszystkich tych rzeczy w jednym projekcie sprowadzi się do tego, że chaos będzie zbyt duży i będzie ciężko to ogarnąć, więc zespoły się podzieliły. W ten sposób powstało coś takiego i łatwiej jest to jakby realizować konkretnie dalej. I to wszystko jest osadzone, więc jeśli popatrzymy się tutaj dokładnie, to jest taki dość znany nam dokument get element by id, root. Więc w praktyce
do tego naszego HTML-a, do tego ID-ka, głównego diva doczepiamy się i zaczynamy wrzucać nasze rzeczy z aplikacji reaktowej. Jeśli chodzi o takie elementy, które dalej się spotkamy, to właśnie jest klasa, którą widzieliśmy tutaj wcześniej, która pozwala tak naprawdę nam w jakiś sposób wprowadzić obiektowość, natomiast jest to taki bardziej synthetic sugar w przypadku JavaScriptu. Oraz arrow functions, których w tym momencie nie widzimy, one nam się gdzieś tam przydadzą po drodze. Arrow functions to jest taki skrótowy sposób zapisu funkcji, ale do niego bardziej wrócimy. Jest także wiele więcej. Osoby, które mają styczność w trakcie prezentacji, zdadzą sobie sprawę, że pewnie kilka rzeczy można byłoby zrobić prościej wobec obecności ECMAScriptu 6, natomiast żeby to w miarę trzymać w ryzach, myślę, że nie będziemy wchodzić tak daleko. Więc zacznijmy się zastanawiać dalej, co się dzieje, że właściwie mamy HTML w środku tego pliku, więc nie wiem, jak duża część z Was kiedykolwiek korzystała z JSP i z Java. I tam właśnie był taki, powiedzmy, taki koncept, żeby wrzucać sobie logikę javową, którą da się debugować i ogólnie wszystko, żeby się działo w jednym pliku i ludzie chyba za bardzo tego nie lubili, masa osób przynajmniej w dniach dzisiejszych narzeka na to. A w tym przypadku mamy JSX-a, który tak naprawdę, jakby się nad tym zastanowić, a przynajmniej tak uważają moi koledzy, którzy bardziej zajmują się Javą, to tak naprawdę zmienili jedną literkę, a robią to samo. W praktyce React zakłada coś takiego, że komponenty, nad którymi pracujemy, są bardzo małe, a tak naprawdę, kiedy zaczynamy coś zmieniać albo tworzyć w komponencie, to nie obejdziemy się bez tego HTML-a. Więc po co jakby trzymać to w dwóch osobnych plikach, w dwóch osobnych miejscach, skoro możemy to wszystko jakby zrzucić do jednego. I w ten sposób powstaje nam takie cudo. I jeśli w ogóle ktoś się zastanawia teraz, czy tak naprawdę muszę się w to bawić i czy nie lepiej byłoby w ogóle jakby to porzucić, zostawić i zrobić sobie jakoś to inaczej, może w innym frameworku, React nie zmusza nas do tego, żeby korzystać z JSX-a. Nie zmusza nas do tego, żeby trzymać to wszystko w jednym miejscu, natomiast jak zaraz zobaczymy, to w ogóle się nie sprawdza. Nie wiem, czy kojarzycie, żeby w ogóle móc skorzystać z takich, żeby móc korzystać z ECMAScripta 6 teraz jest w ogóle taka biblioteka Babel, która pozwala nam to łatwo tłumaczyć i dzięki Bogu oni udostępniają możliwość tego, żeby przetłumaczyć sobie to w locie. Nawet już tutaj było to wrzucone przeze mnie wcześniej, więc można zobaczyć, co się dzieje, kiedy naszą tą klaskę, tą podstawową wrzucimy do tłumacza i on nam to zwróci w zwykłym, prostym JavaScriptie, czyli bez tych wszystkich upiększeń. Oprócz tego, że mamy tutaj masę takich pomocniczych klas, to można zauważyć, że w przypadku tych, nie wiem, czy to widać w ogóle na ekranie, mam nadzieję, że wystarczająco duże, w przypadku tego naszego JSX-a on zaczyna go zamieniać, zaczyna wywoływać właśnie React Create Element i jakby tworzy sztucznie te byty HTML-owe, tak? Więc w tym przypadku on jakby zajmuje się tym za nas. Więc to po części odpowiada na pytanie, dlaczego w ogóle tutaj znalazł przy importach się React, tak? Ponieważ mimo tego, że tego nie widzimy, to jakby to, że używamy JSX-a wymusza nas to, żeby pojawiła się taka, a nie inna struktura importu. Po prostu tego Reacta używamy może trochę nieświadomie w tym przypadku, ale warto wiedzieć, że coś takiego siedzi pod spodem. Sekundę, małe problemy techniczne. Dobrze, więc myślę, że najwyższy czas, żeby w ogóle jakby zacząć cokolwiek zmieniać w tej aplikacji. Więc zrobimy sobie bardzo prostą rzecz. Postaramy się dorzucić taki zwykły counter, który nam pozwoli w ogóle jakkolwiek prowadzić jakąkolwiek interakcję z tą stroną. Czyli tak naprawdę wyrzucimy sobie tego naszego diva stąd, czy właściwie tego Hello Worlda. I teraz postaramy się zrobić coś więcej, ponieważ będziemy chcieli zrobić input plus element, który w ogóle będzie się tam jakoś zachowywał, czyli w tym przypadku dodamy sobie guziczek do dodawania, który będzie nam zwiększał to zaczynamy troszeczkę jakby od drugiej strony, będziemy potrzebowali stanów, tak, żeby w ogóle operować tutaj w przypadku Reacta na jakichś zmiennych, które będziemy jakoś zmieniać w jakikolwiek sposób, czy to będzie lista i będziemy dodawać, czy będziemy wybierać jakieś elementy.
to tak naprawdę potrzebujemy stanu, który będzie nam to przechowywał i odpowiednio update'ował komponent. Więc w tym przypadku zaczniemy sobie od po prostu inputa. W tym inpucie powiemy, że chcemy mieć jakieś value. I tym value niech chwilowo będzie nasze value, którego jeszcze nie mamy, więc tworzymy sobie const, to jest również element nowego scriptu. To jest po prostu stała, tak? Tak jak mamy zmienne, to teraz możemy używać stałych, co jest bardzo fajnym elementem, bo czasami jednak nie chcielibyśmy, żeby programista, szczególnie pracując dalej na kodzie, był w stanie coś zmienić i zepsuć, bo może sobie jednak tego nie życzymy. I wpiszemy tutaj value 0. Jak się łatwo domyślić, to nam się udało, nic wielkiego się nie stało. Takie pojedyncze wąsy pozwalają nam właśnie zinterpretować kod JavaScriptowy, który pojawi się wewnątrz tego naszego JSX-a. Natomiast w tym momencie cały czas jeszcze jakby nie możemy w ogóle integrować z tym wszystkim. Będziemy potrzebować jakiegoś batona, który będzie nam coś z tym robił. Więc może zacznijmy od początku i dorzućmy sobie do naszej klasy konstruktor, czyli kolejną nową rzecz. Konstruktor będzie przyjmował propsy. Na razie proponuję się tym nie przyjmować. Do propsów dojdziemy później i wyjaśnimy, do czego są one w ogóle potrzebne. Teraz w tym obiekcie będziemy w stanie stworzyć stan. Stan zawsze jest obiektem, w którym będziemy mieć wartość value, czyli względnie ta wartość przypomina, jest tym samym co tutaj, tylko tworzymy ją w obiekcie, w ramach obiektu w disie w naszym stanie. W tym momencie tutaj, wyrzucając to i dopisując sobie dis value, odświeżając, żeby można było jakąś zmianę zobaczyć, to może przejdźmy od razu do 5. OK. Tu jest, bo tutaj faktycznie jest. Tak, najprostszym sposobem. Zobaczymy, czy to pomoże coś. Słucham? Albo... Okay. No w sumie sprytnie. Chyba nie tak. Właśnie. Tak. Nie tak. Słucham? Jako interpreter. Tak. Czy teraz coś? Nie. Ja szczerze powiedziawszy ze swojej perspektywy jeszcze trochę. Tak? Nie widzę nic. Dobrze. W takim wypadku to nam zostanie. Mam nadzieję, że wszyscy coś widzą. I teraz tak. Udało nam się dorzucić stan. I teraz, skoro mamy ten stan, to wiemy, że się wyświetla, to przydałoby się nam jeszcze możliwość jakiejś zmiany tego stanu. Żeby to zrobić, tak naprawdę przydałoby nam się jeszcze omówić właściwie jedną rzecz, czyli eventy. I później wrócimy tutaj sobie i jeszcze porozmawiamy, jak to właściwie to się dzieje, że ten stan nam działa i czym jest właśnie wirtualny dom. Więc w tym przypadku jeszcze na szybko dorzucimy sobie baton.
W tym batonie dorzucimy sobie metodę onClick, która pozwoli nam coś w tym zmienić. I będziemy w stanie również dodać sobie metodę. Tak naprawdę możemy robić to klik. Teraz zrobimy taką, powiedzmy, lekką sztuczkę z arrow functionem, którą zaraz omówimy. W ramach, jak będziemy wyjaśniać sobie, co właściwie tutaj się stało. Dobrze, jak widzimy, teraz jesteśmy w stanie zupdate'ować nasz stan. I teraz wypadałoby powiedzieć sobie, co się właściwie tutaj dzieje. Wydaje mi się, że jeśli chodzi o samą tą akcję onClick, ona jest w miarę jasna i można się domyślić, że tak naprawdę obsługują to zdarzenie. Więc wracając do naszej prezentacji, tak naprawdę większość zdarzeń, które jest, to są po prostu właśnie on i na przykład jakiś tam mouse hover albo coś, mouse enter albo coś w tym stylu. I to, o czym warto pamiętać przy eventach, to są właśnie takie problemy, jakie musieliśmy obejść, czyli problemy z disem. W tym przypadku, gdybyśmy napisali po prostu bez takiego oszustwa, to dana metoda nie zadziała. Problemem jest tutaj to, że jakby gubi się nasz kontekst disowy i później aplikacja tak naprawdę nie wie, jakiego disa w przypadku add-on clicka mamy na myśli. I dlatego musimy tutaj jakby podpowiedzieć aplikacji. W przypadku, kiedy używamy arrow functionów, które, tak jak mówiliśmy wcześniej, one są po prostu takim zwykłym functionem, tylko w skróconym zapisie, ale dochodzi nam też jeszcze taki jeden dodatkowy, jakby dodatkowa bonifikata, może czasem przeszkoda, ale osobiście mi się nie zdarzyło. Przekazujemy właśnie kontekst disowy, czyli jakby bindujemy sobie ten kontekst i w ten sposób jesteśmy w stanie wiedzieć właściwie, do jakiego disa w tym momencie uderzamy. Natomiast jeśli chodzi o sam stan, to w tym wypadku, teraz kiedy już mamy zdarzenie i zaczynamy jakby zmieniać coś, co się dzieje w ramach tego stanu, który mamy na aplikacji, to aplikacja w przypadku zmian stanu dotyczącego danego komponentu za każdym razem nam zaczyna odświeżać to wszystko. Gdybyśmy mieli jakieś dodatkowe elementy, to aktualnie będziemy w stanie po prostu wiedzieć, kiedy dany element wypadałoby przerenderować i zaraz sobie zobaczymy, co dalej można z tym zrobić. No właśnie, czym jest komponent? Komponent tak naprawdę to już widzieliśmy. W tym momencie, jeśli chodzi o komponent, to nasza aplikacja jest naszym pierwszym komponentem, takim głównym, który wyświetla się na stronie. I co jest ważne, warto mieć tą świadomość, że można sobie kolejne komponenty jakby dodawać. Taka jakby koncepcja Reacta polega na tym, że tworzymy właśnie, tak jak mówiliśmy, takie małe, łatwe do zarządzania elementy, komponenty, które w jednej klasie zawierają zarówno kod HTML-owy, w tym przypadku właśnie JSX-owy, będąc dokładnym, i również logikę JavaScriptową, która coś tam działa i pomaga nam jakby dostosować dane, ewentualnie przerobić coś. Natomiast jeśli zaczniemy tworzyć sobie jakieś większe byty, to zaczną się problemy w związku z tym, że ta klasa zacznie nam szybko puchnąć. Klasa jakby, plik, który mamy, puchnie 2 razy szybciej, ponieważ trzymamy tam zarówno naszego HTML, jak i JavaScripta i w ten sposób to wszystko bardzo niemiło rośnie, więc pierwszym założeniem właśnie jakiekolwiek pojawia się odnośnie tworzenia komponentów jest to, żeby te komponenty właśnie móc łatwo wydzielać. Myślimy o nich tak bardzo atomicznie,
Czyli jeśli tworzymy guzik, który robi jakąś dodatkową akcję, tak naprawdę może warto wyrzucić go do osobnego komponentu. Jeśli tworzymy jakąś listę, to ta lista jako cały zbiór jest osobnym komponentem, a jeśli chodzi już o jakiś konkretny element tej listy, jeśli renderujemy coś bardziej złożonego, to jest kolejny komponent. W ten sposób rozbijamy sobie to takie drzewko i jakby dostajemy dużo plików, to prawda, natomiast jeśli odpowiednio sobie to posegregujemy, to mamy małe pliki, które powinny zawierać w miarę prostą logikę i w miarę prostą strukturę, żeby można było ją wyrenderować. Natomiast, tak jak przed chwilą widzieliśmy, to w obrębie tego tworzenia naszego stanu w konstruktorze podaliśmy coś takiego jak props, w tym momencie tego jeszcze nie używamy. Propsy to tak naprawdę są takie wartości, które są przekazywane do komponentu. W momencie, kiedy zaraz stworzymy sobie komponent, który będzie pod naszym komponentem aplikacyjnym, będziemy mogli w łatwy sposób dodać sobie przekazać sobie jakieś wartości z góry niżej i później użyć tej wartości, żeby wyrenderować jakiś content. Więc może zróbmy sobie coś takiego, więc zacznijmy od tego, że skoro chcemy stworzyć komponent, to stworzymy sobie nowy folder na komponenty. I stwórzmy pierwszy komponent. Ponieważ on będzie uniwersalny, to nazwiemy go sobie app component, żebyśmy później łatwo mogli coś z niego jeszcze zrobić, zmienić i oczywiście w bardziej generycznych przypadkach lepiej jest sobie ponazywać pliki w taki sposób, żeby to cokolwiek nam mówiło, ale myślę, że w przypadku takiej małej demonstracji nie będzie nam potrzebne. Dobrze, żeby było szybciej, możemy sobie tutaj przekopiować kawałek. Nadać temu właściwą nazwę i dodać metodę render, która odpowiada właśnie za to, co ten komponent nam wypisze. W tym momencie nie będziemy potrzebować żadnych dodatkowych metod. Wydaje mi się, że taka najprostsza będzie wystarczająca, więc w tym momencie zrobimy sobie zwykły return i w środku diva. Teraz, żeby w łatwy sposób można było to zrobić, to po raz kolejny będziemy mogli użyć importów, które pokazywaliśmy, jak działają na samym początku, czyli zaimportujemy sobie plik, wiemy, że jest to app component, from i teraz idziemy zgodnie ze ścieżką naszej aplikacji, czyli wchodzimy do folderu components, wybieramy app component. Wszystko widać. Więc skoro mamy już taką prostą rzecz, to teraz możemy spróbować przekazać coś w ramach propsów do naszego komponentu. Więc w tym przypadku użyjemy sobie naszej wartości. Przekażemy to, co mamy w stanie. I teraz, żeby się do tego dostać, pojedziemy po prostu do propsów naszego komponentu. Teraz w momencie, kiedy będziemy zmieniać nasz stan, z racji tego, że jest on przerenderowany, to kolejne wartości zostaną przekazywane w dół i nasz komponent zostanie przerenderowany, więc pojawi się tutaj nowa wartość za każdym razem. Jeśli chodzi o samą strukturę komponentów, no to tak jak mówiłem, jeśli w przypadku, kiedy zaczynamy robić sobie większe aplikacje, musimy w pewien sposób dobrze to przemyśleć, ponieważ chcielibyśmy tworzyć jakby najmniejsze możliwe komponenty, a zarazem przy okazji jakby móc się w tym łatwo połapać, więc bardzo często będziemy musieli sobie podzielić aplikację jakoś na standardowe szablony, później właśnie na takie strony
I następnie w ramach tych stron będziemy mogli wyświetlać na przykład odpowiednio w folderze header wszystkie elementy, które będą nam do naszego headeru, czy to będzie tam jakiś search, czy to będzie guzik do logowania, czy to będzie jakakolwiek inna akcja. I w ten sposób sterować sobie komponenty w ramach takich podfolderów, co później łatwo pozwoli nam takim drzewkiem stworzyć to wszystko do góry. Dobrze, ponieważ już mamy komponent, to może byśmy dodali do niego coś więcej, więc jeszcze w sumie jedna z takich rzeczy, którą warto mieć na uwadze w przypadku Reacta, to są właśnie listy. Wydaje mi się, że można powiedzieć, że właśnie listy zmuszają użytkownika, właściwie osobę korzystającą z Reacta do takiego bardziej programistycznego podejścia do samej listy i komponentu, w który później będziemy go drukować. Takie coś zapoczątkował częściowo Angular, że nie tworzymy sobie osobnego encji bytu, nie wymalowujemy tego, tylko myślimy o tym tak bardziej kodersko-javascriptowo. Czyli żeby to w tym momencie ułożyć, ponieważ mamy już w naszym propsie w tym momencie naszą wartość, to możemy po niej przeiterować. Zróbmy sobie prosty i teraz do listy będziemy dodawać kolejne elementy. Możemy użyć zwykłego JSX-a i w tym przypadku niech to będą najzwyklejsze, chociaż może nie spany, tylko divy, żeby łatwiej nam przeczytać. I ten div za każdym razem będzie nam wyrzucał i. Teraz jak widzimy, za każdym razem odświeża nam się komponent i dotwarza kolejny element listy, więc po prostu automatycznie przechodzi nam po obiekcie i wyrenderowuje content JSX-owy, który znajduje się w środku. Co jest ważne, zobaczymy sobie teraz na inspekta, tylko może wyłączymy w ten sposób i włączymy sobie konsolę. Pojawia nam się warning, o którym możemy sobie coś powiedzieć. Chodzi tutaj o to, że w tym momencie w naszej liście nie mamy żadnego klucza. Chodzi o to, że w przypadku takich bardziej złożonych list, kiedy będziemy chcieli tylko odświeżać niektóre elementy, to React chciałby wiedzieć, o który element nam dokładnie chodzi. Bo jeśli nie podamy klucza, to w takim momencie React po prostu przerenderuje nam całą listę, ponieważ nie będzie wiedział, który element jest nam potrzebny. Ale jeśli wskażemy bezpośrednio, jakie wartości się zmieniają, to on będzie w stanie po kluczu znaleźć odpowiedni element i w ten sposób zaoszczędzi nam trochę zmian performance'owo. Teraz wrócimy sobie tylko na szybko do kodu. Ponieważ mamy już w naszym przypadku one będzie wystarczające, możemy sobie dodać po prostu zwykły klucz wartością. I teraz ten warning nam zniknie. Więc ogólnie jest to taki element, o którym warto pamiętać, no ale React za każdym razem nam przypomni. Myślę, że takim jednym również z takich elementów, które sobie warto wspomnieć, jeśli już mówimy właśnie o odświeżaniu, zmianach, które pojawiają się w Reakcie, to jest właśnie lifecycle. On z reguły przyda się osobom, które już będą nieco więcej operować w projekcie na jakichś zmianach, czasami będą chciały coś zmienić, czy to przy update'cie, czy po danej wartości, to właśnie w takim momencie przydaje się nam właśnie wykorzystanie lifecycle'a reaktowego. Ogólnie jeśli chodzi o takie podstawy, to możemy podzielić sobie odnośnie samego komponentu na mount, update i unmount, czyli co się dzieje, jak zaczynamy montować w ogóle ten nasz komponent, później w przypadku każdego update'u, co się będzie działo i unmounta.
przypadku mounta to jest w miarę chyba, mam nadzieję przynajmniej, proste, czyli co się stanie, kiedy będzie montował się komponent i w przypadku co się stanie, gdy już to będzie. W przypadku update'u to możemy zadać sobie pytanie, czy powinien w ogóle się zupdate'ować, czyli możemy sobie jakby zatrzymać update. W momencie, kiedy będzie się update'ował, ale już jakby nie mamy na to wpływu i did, czyli po prostu już to zrobił. Na mounta mamy tylko jedną opcję, czyli w momencie jakby po już niestety nie mamy żadnej możliwości, żeby cokolwiek tutaj zaoperować, no bo operacja na komponencie nie będzie możliwa, bo jego już nie będzie. Więc ponieważ mamy tutaj nasz stan, to możemy sobie tutaj dodać should component update i w jego przypadku on patrzy na next propsy i next state'a. Co to znaczy? Jeśli będziemy coś zmieniać, to wiadomo, że skoro komponent się update'uje, to coś w obrębie niego musiało się zmienić, więc albo to będą nasze propsy przekazywane nam z góry, albo stan samego komponentu. W tym przypadku wiemy, że to będzie stan, więc możemy powiedzieć, że jeśli następny stan, na przykład powiedzmy sobie było z 3, to false, a jeśli nie, to zawsze true. I co to spowoduje? Teraz, gdy zaczniemy klikać, to jak... O, tak. Teraz jak zaczniemy sobie klikać, to przez pierwsze 2 kliknięcia nic nam się nie dzieje. W związku z tym, że przy should component update w ogóle nie pozwalamy zupdate'ować się komponentowi, to w związku z tym, jeśli idziemy sobie, zaczynamy update'ować ten nasz state, on dostaje informację, że ten next state się zmienił, sprawdzamy go i wiemy, że ten modulo jest różny od zera, to zwracamy false. Więc teraz nie update'ujemy tego komponentu i automatycznie, ponieważ ta wartość jest wykorzystywana później, znaczy nasz komponent listowy jest wykorzystywany poniżej, to również on nie zostanie zmieniony. Więc w tym momencie jesteśmy w takim zawieszeniu do każdego momentu, kiedy nasz warunek jakby nie zostanie spełniony i tak naprawdę zwrócimy true. Bo domyślnie should component update zawsze zwraca true. Dobrze, myślę, że takie dodatkowe utrudnienie nie będzie nam potrzebne dalej, więc to możemy się tego pozbyć. I możemy przejść do Reduxa, więc jeśli chodzi o samego Reduxa, to tylko nadmienię, że oczywiście on został również zainstalowany wcześniej, dzięki czemu nie będziemy musieli tutaj czekać, aż to wszystko zostanie ściągnięte. Natomiast czym jest właściwie Redux? Redux można byłoby powiedzieć, że jest takim jakby kontenerem danych, który pozwala właśnie przechowywać wszystko to, co dotyczy naszej aplikacji w takiej właśnie bazie, takim właśnie kontenerze, który możemy współdzielić pomiędzy różne komponenty i w tym momencie jakby mieć do nich dostęp, a także je zmieniać. Więc sam Redux, tak jak wszystko, co mówiliśmy, co dotyczy Reacta, to jest ogólnie biblioteka, która tak jakby domyślnie reaktowa nie jest, tak? Żeby z niej skorzystać, będziemy potrzebować takiej przejściówki React Redux i to samo będzie, jeśli będziemy chcieli wykorzystać jakiekolwiek inne dodatki, typu właśnie React Router i tak dalej. Zawsze z reguły jeszcze są przejściówki dodatkowe pomiędzy różnymi bibliotekami, które jakby pozwalają to spoić. I teraz, żeby w ogóle z takiego Reduxa skorzystać, a co będziemy chcieli zrobić? Będziemy chcieli w tym momencie po prostu zastąpić ten nasz state, więc sama funkcjonalność aplikacji jakoś nam się nie zmieni bardzo, natomiast wyrzucimy state i zaczniemy korzystać z Reducera, będziemy wrzucać do niego rzeczy, z niego będziemy je odczytywać i zamiast realizować to wszystko za pomocą po prostu state'u w ramach jednego komponentu, to zrobimy to przy Reduxie. Nie jest tak, że stan i Redux nie mogą być używane jednocześnie, jak najbardziej mogą, natomiast z reguły w przypadku, kiedy
właśnie kładziemy na przykład nacisk na to, żeby obsługiwać właśnie dane w większej ilości przez większą ilość komponentów, to raczej staramy się unikać stanów, a zaczynamy korzystać z Reduxa, więc to też zależy jakby od tej dziedziny, której będziemy potrzebować. I teraz tak, żeby w ogóle zacząć, to stworzymy sobie reducer, czyli taką jakby takie centrum zarządzania tym naszym kontenerem, a także akcję, która po prostu będzie pozwalała coś zmieniać w ramach tego. I dzięki temu będziemy mogli coś robić, natomiast żeby to wszystko jeszcze zadziałało, będziemy potrzebować jakby wpiąć to wszystko do naszej aplikacji, która w tym momencie jeszcze nie jest przygotowana kompletnie do tego, żeby jakkolwiek operować na tym. Więc zacznijmy od tego, że w ramach naszego kontenerku dotworzymy sobie 2 foldery. Reducers i Actions. Dobrze, no, stworzyliśmy takie 2 pliki, które nazywają się w tym momencie tak samo. W naszym przypadku nie jest do końca potrzebne, natomiast w momencie, kiedy ta aplikacja zaczęłaby rosnąć, to sam plik indeksowy jesteśmy w stanie jakby używać jako właśnie takiego głównego pliku, podobnie jak indeks HTML-a, tak? Czyli jak indeks HTML jest głównym plikiem podczas wyrysowywania strony, to w tym przypadku indeks jest jakby takim zbiorczym plikiem dla wszystkich akcji, czy też reducerów, które będziemy używać dalej. Więc w tym momencie, przepraszam. W tym momencie zaczniemy od akcji. Akcja będzie dość prosta. Zwrócimy sobie po prostu obiekt, który będzie miał typ add. W momencie, gdybyśmy potrzebowali ewentualnie jakichś dodatkowych danych, moglibyśmy tutaj jeszcze przechowywać placeholder. Natomiast przy takiej prostej logice nam nie będzie to potrzebne. Placeholder może zawierać ewentualnie jakieś dane, elementy, które na przykład zostaną zaciągnięte z jakiegoś API, cokolwiek, czego będziemy potrzebować. No i w przypadku reducera będziemy to musieli to wszystko jeszcze przetworzyć. Więc teraz w ogóle, żeby to jakby zewrzeć to wszystko, to zaczniemy od importu. Będzie nam potrzebne coś takiego jak combine reducers. I to jest akurat element reduksowy. Również będziemy chcieli to zwrócić. Combine reducers oczekuje od nas tak naprawdę obiektów. W tym momencie, w tym obiekcie tak naprawdę będziemy mieć tylko jedną wartość i będzie to value. W momencie, gdybyśmy potrzebowali czegośkolwiek więcej, no to po prostu ten combine zaczyna nam rosnąć. Ponieważ ten nasz value w tym wypadku to będzie po prostu function, to w łatwy sposób moglibyśmy w ramach tego naszego Słucham? Dziękuję. W ramach tego naszego folderu reducerowego w łatwy sposób moglibyśmy sobie dodawać kolejne elementy, importować je tutaj i później zwrócić razem właśnie jako combine reducers. I taka funkcja przyjmuje 2 rzeczy. Jedną będzie stan, a druga będzie sama akcja. W naszym przypadku zainicjalizujemy sobie tak jak wcześniej stan na 0 i zawsze będziemy zwracać stan. Teraz, ponieważ tak naprawdę mamy jedną akcję, to możemy sobie pozwolić zrobić
zwykłego ifa, który sprawdzi nam typ. I w przypadku, gdyby to był add, czyli w naszym przypadku każdym, zwróci state plus 1. W momencie, gdyby nasza aplikacja była trochę większa i tych akcji pojawiło się więcej, to nie każda akcja, która będzie tutaj, to będzie musiała być akcja typu add, więc dlatego właśnie potrzebujemy takiej instrukcji, żeby ewentualnie uniknąć, to takim chyba najbardziej popularnym elementem jest stosowanie switchy. Więc po prostu robimy switcha, patrzymy się po typie i obsługujemy za każdym razem, jeśli różne akcje mogą różnie modyfikować, dane typy akcji. Dobrze, teraz że to mamy, to możemy wrócić sobie do naszego. Tu import. O. Jeszcze sprawdźmy. Dobrze. Teraz w momencie, kiedy jesteśmy tutaj, to z racji, że nie będziemy już w ogóle skorzystać z tych elementów, to możemy je sobie wyrzucić. Czyli nie będzie nam potrzebny konstruktor, ponieważ pozbędziemy się całkiem stanu. I zaczniemy w ogóle używać w tym momencie propsów, ponieważ właśnie, żeby korzystać z danych, które będzie trzymał nam Redux, wszystko to jakby zrzucimy do propsów i w tym przypadku będziemy odczytywać te wartości stamtąd. Więc ponieważ to wiemy, to może na początek od razu sobie możemy przerzucić tutaj na props, żeby później o tym nie zapomnieć. I żeby w ogóle takie coś mogło zadziałać, to będziemy potrzebować to wszystko raz, że zmapować, a dwa, że połączyć. Więc skoro będziemy potrzebować tak naprawdę teraz takiego elementu, który połączy nam akcję, znaczy połączy nam Reacta z Reduxem, będziemy potrzebować connecta. Teraz w momencie, kiedy będziemy eksportować naszą aplikację, to nie będziemy robić tego tutaj. Tylko wyeksportujemy ją niżej w samym konekcie, w taki sposób, żeby właśnie nasze mapowania zostały tutaj dodane. Co nam będzie potrzebne do tych mapowań, to będą dwie funkcje. Map state to props, czyli w momencie, kiedy będziemy chcieli przerzucić sobie to, co mamy w naszym aktualnym stanie, na nasze propsy komponentowe. Oraz map dispatch to props. Map dispatch to props pozwoli nam jakby skojarzyć sobie funkcję dispatchową z elementami, które będziemy robić w ramach wykonywania akcji na tym komponencie, czyli dispatch to jest po prostu taka metoda udostępniona właśnie przez Reduxa, która pozwala jakby nam za każdym razem dostawać do tego reducera i w ten sposób jakby przechodzi przez tą logikę, którą mamy przygotowaną do tej naszej funkcji. Więc teraz weźmy sobie na początek, obsłużmy map to state, czyli wiemy, że nasz stan, który wcześniej był również obiektem, będziemy potrzebowali wartości, a ponieważ tą wartość bierzemy z reduksowego stanu, to przekażemy go sobie tutaj i wyjmiemy tą wartość, którą wcześniej przypisaliśmy tutaj w ten sposób. Natomiast w momencie, kiedy będziemy chcieli teraz zmapować sobie dispatch, to niestety będziemy jeszcze potrzebować jednej metody pomocniczej i to będzie bindowanie akcji, więc potrzebujemy jeszcze jednego importa. Bind action from creators i to już jest akcja czysto reduksowa. Od razu jak jesteśmy przy importach, to może weźmy sobie naszego adda from
Ponieważ użyliśmy pliku index.js, to w tym momencie nie musimy podawać niczego dalej. Import w tym momencie weźmie sobie po prostu wszystko to, co zostało wrzucone do naszego pliku index.js. I teraz, skoro to już wszystko mamy, no to możemy zreturnować wywołanie bind actions to creators. Pierwszym elementem będzie po prostu obiekt, który zmapuje naszą funkcję, którą stworzyliśmy add na add w obiekcie, a drugim będzie dispatch, który też musimy sobie przekazać. Czyli dorzucimy go tutaj. Teraz, kiedy jesteśmy już, teraz, kiedy już mamy te dwie funkcje, no to potrzebujemy jeszcze dorzucić do connecta. I została nam jeszcze jedna ważna rzecz, która jest jakby wymagana, żeby to w ogóle można było jakby podpiąć do całości. Przejdziemy sobie teraz do naszego index.jsa, w którym mamy ten taki nasz React DOM, który pamiętamy może z początku prezentacji. I teraz sama aplikacja nam nie wystarczy. Będziemy potrzebować dwóch rzeczy. Pierwszą będzie provider, czyli to jest jakby kolejny element reaktor reduxowy. Chyba to będzie w ten sposób. A drugim elementem będą dwie funkcje, które pozwolą nam ten provider stworzyć. Czyli to będzie apply middleware oraz create store. Teraz, skoro mamy już providera, to provider jakby otacza naszą aplikację całą i w ten sposób będziemy w stanie jakby wstrzyknąć ten content, który jest nam potrzebny. Zrobimy store, w sensie przekażemy jako properties i teraz w tym storze wywołamy takie coś, co może się wydać lekko niezrozumiałe, czyli apply middleware. Teraz potrzebujemy przekazać tutaj create store'a. A dodatkowo, ponieważ musimy także wiedzieć, co tak właściwie tutaj będzie sterowane i właściwie co jest naszym takim odniesieniem, to potrzebujemy jeszcze jednego importa, tym razem już naszej własnej aplikacji, czyli zaimportujemy sobie nasze reducery. Po raz kolejny nie musimy już niczego więcej wskazywać, ponieważ użyliśmy wcześniej index.jsa. Zobaczmy, czy coś dostaniemy jakąś podpowiedź. Oczywiście. Jeszcze jedna sprawa, musimy się wrócić do naszej aplikacji. W tym momencie nie posiadamy również naszego adda, tylko również w propsach będziemy mieć naszego adda, którego stworzyliśmy dla Reduxa. I w tym momencie całkiem przepięliśmy się już z stanów na korzystanie z Reduxa. Tak jak widzimy, te wszystkie rzeczy, które jakby wpakowaliśmy do Reduxa, które będą nam pomagać, teraz znalazły się już całkiem w naszych propsach do naszego komponentu i stąd możemy ich używać. Dalej te wartości zupełnie normalnie możemy przekazywać do komponentów podrzędnych. I w sumie tutaj jeszcze takim właśnie jakby jakim krótkim słowem dopełnienia jest to, że właśnie czym właściwie różnią się kontenery od komponentów. W sensie kontenery to są właśnie dla nas takie komponenty, które są spięte z Reduxem, a w większości wypadków, gdy będziemy dalej tworzyć komponenty, to są jakby elementy podpięte pod kontener, które będą korzystać z tych danych, które zostaną wyciągnięte w ramach komunikacji z Reduxem. Dobrze, no to tak jakby lekko podsumowując, udało nam się mniej więcej z mniejszym bądź większym trudem przejść przez takie podstawowe funkcjonalności. I co jest teraz ważne, warto sobie zdawać sprawę, że to tak naprawdę jest tylko bardzo taka podstawowa, bazowa struktura,
Praktycznie nie pokazaliśmy nic, to jest raczej taki element, który ma zaszczepić taką świadomość, że coś takiego w ogóle istnieje i warto może byłoby to kiedyś wykorzystać. Może kiedyś jak będą Państwo realizować swój własny projekt, no to przypomną sobie, że coś takiego w ogóle istnieje i może Wam w jakikolwiek sposób pomóc. No i jeśli będziemy robić już jakieś trudniejsze, większe aplikacje, to automatycznie dojdą nam te rzeczy, o których rozmawialiśmy, czyli ta struktura aplikacji. Co jest ważne, struktura danych samego Reduxa. W tym momencie w Reduxie mamy tylko sterowaną jedną prostą wartość, a w momencie, kiedy zaczniemy tworzyć naprawdę dużą aplikację, to ten obiekt Reduxowy nam zacznie bardzo puchnąć. Co jest ważne, czasami te dane będziemy musieli współdzielić i tu jest bardzo ważny element, żebyśmy sobie zdawali sprawę, że nie zawsze to będzie takie proste. To już jest również temat, mi się wydaje, na większą pogawędkę, może na osobny jakiś bardziej zaawansowany kurs. Natomiast trzeba sobie zdawać sprawę, że później naprawdę ten Redux przechowuje naprawdę bardzo duże obiekty, wiele odpowiedzi właśnie z jakiegoś API, które są sterowane, kolejne dane, może czasami dane historyczne i tak dalej. No również nie mieliśmy tutaj żadnej komunikacji z żadnym API, natomiast jest to w ogóle taki element, który jest jakby, nie jest docelowo częścią Reacta, dlatego w ogóle pominęliśmy go. Testy, no nie mieliśmy co testować, w pracy też często mówią, szczególnie osoby z biznesu, że nie ma co testować, ale z reguły warto sobie zdawać sprawę, że coś takiego jest i sprawdzić, jak można byłoby to w ogóle zrealizować. Również w ogóle nie dotknęliśmy sprawy routingu. Aktualnie istnieje coś takiego jak React Router. On jest chyba najpopularniejszą implementacją routera, jeśli chodzi o właśnie aplikacje reactowe. Są też inne, powstają. Teraz jest takiego chyba React 5, ale... O, było przykro. To nawet nie do... To niestety, no, taki jest świat JavaScriptu, szybko się zmienia, więc trzeba będzie po prostu iść z tym dalej. No i oprócz tego właśnie to jest chyba doskonałym przykładem tego, że ten środowisko i to wszystko, co się dzieje w Reactie, to się bardzo szybko zmienia. To tak się zmienia tak samo jak w każdej innej bibliotece JavaScriptowej. To powstają nowe rzeczy. Jeszcze kilka lat temu właśnie wszyscy mówili o gruncie, później mówili o Galpie, teraz jest na topie jest Webpack i pewnie za rok będzie znowu co innego, więc no tutaj, tak jak kolega pokazał, warto trzymać rękę na pulsie, bo przypadkiem może nam coś umrzeć. Dobrze, czy w takim wypadku są jakieś niejasności i pytania? Dobrze, to ja dziękuję i przekazuję koledze.